No, podebrałem go z ulicy, rozumiesz. Omal nie doprowadzając do stłuczki. No, tak prawie rozumiesz, doprowadziłem do stłuczki, tak, jak go zobaczyłem, tak się masz pozdrowienia. Dziękuję. Teraz informacja dla wszystkich dudków. Wątek o oscypkach. No, że generalnie właśnie osypki tutaj w ogóle w polskich górach Zakopanym, no to nie są osypki, bo prawdziwy osypek to jest jakaś mieszanka mleka krowiego i owczego. W jakichś tam proporcjach, nie pamiętam, załóżmy tam 60% mleka jakiegoś krowiego, a 40% owczego. A tutaj wszystko idzie, wiesz, takie mleko zwykłe z krowy, a oni to potem tylko uwędzą i sprzedają jako osypek. A no nie wiem, to jest takie... A co z tym takim mówieniem, że podobno na halach sprzedają dobre oscypki? A, głupota. Nie ma czegoś takiego, no gdzie na halach? Przez to... Tutaj pod drodze mijaliśmy jeden taki szałasik, tam siedzi taki dziadek, który niby tam sobie coś wędzi, ale tak naprawdę, bo właśnie mam takiego znajomego, co sprzedaje oscypki i rozumiesz, on normalnie tam już się tam nie pieprzy z tym, tylko jakby od krowy bierze to mleko, no nie robi z tego oscypki, a ten gość od niego z tej oscypki przyjeżdża, kupuje tam kilkadziesiąt sztuk i tam sobie pali jakieś ognisko w tym szałasie, że niby on tam to robi, no nie? I potem ci turyści co tutaj jadą, powiedzmy, zatrzymują się u niego i kupują 2 razy drożej. Tylko dlatego, że on, wiesz, ma jakby taki imidż. To generalnie są sprowadzane, importowane są z Anglii jako takie surowe, no po prostu tam obdarte te owce czy coś. I po prostu oni tu importują, są takie firmy właśnie na Nowym Targu, takie hurtownie. Tam jadą ci ludzie, którzy zajmują się zawodowo właśnie wyprawianiem tych skór czy tam jakąś obróbką. Oni to robią i potem sprzedają na krupówkach czy na gubałówce, mówiąc, że to są polskie owce, a przez nawet w Polsce jak tak ktoś popatrzy, nawet nie ma owiec. Znaczy gdzie nie, gdzie tam jakieś stado, ale przecież żeby tyle skór zrobić, co oni tutaj sprzedają, to musieli mieć, nie wiem ile tych owiec, no, cała masa. To jest wszystko takie, wiesz, takie oszukiwanie. No, ale góry są prawdziwe przynajmniej. No. Jak to co jest z czasem? Nie, to się mówię spokojnie, bo ja się i tak Chodźmy na krupówki na chwilę, bo ja te 200 wymienię na euro. To jest waluta uniwersalna i wtedy będę mógł nią operować na całej trasie podróży. W sumie tak na dobrą sprawę to poza znaczkami pocztowymi to one się przydają na komunikację miejską w dużych miastach. Żarcie z tego się też troszeczkę kupuje, ale nie dużo. Natomiast głównie chodzi o to, żeby za kopiejki przejechać przez miasto, nie? Żeby nie iść na piechotę, bo to jest bez sensu często. Budżet 200 zł, jakbyś kupił sam ryż albo same ziemniaki, to wyżyjesz na tym 3 miesiące. Śmiało. Wiem, że będzie biednie i będzie monotonnie, ale wyżyjesz. Także właśnie robiąc taki film podróżniczy, taki dokument antropologiczno, podróżniczo, survivalowo, nie wiem, rozrywkowy, celem jest po prostu otwarcie głów innym. Udało się wymienić walutę. Niestety euro stoi obecnie dość wysoko, bo po 4,20. Dostałem 45 euro za 200, zostało jeszcze 11 zł, ale te 11 zł może okazać się być bardzo cenną walutą przetargową w różnych dziwnych, dzikich krajach, bo przecież taka dwójka, bardzo ładna, no takich monet się nigdzie nie robi z 2 metali, nie? Więc na dobrą sprawę to jeszcze może mi się do czegoś przydać. A tymczasem, pomimo tego, co tam się opowiada na temat oscypków, zachowujemy się jak typowe dudki, czyli jednak no, ulegliśmy temu i puszczamy Zakopane i musimy się rzeczywiście lekko powspinać w kierunku przejścia granicznego. Wydaje mi się, że to co tam widzimy, te góry tam, to już jest chyba strona słowacka, bo Zapolana jest w takim dołku i przez taki mostek się przejeżdża przez Słowację. Już widać! Minęliśmy przejście graniczne polsko-słowackie, ale ponieważ i obiecałem sobie, że ostatni dzień w Polsce spędzę w górach, to pojechaliśmy jakieś 2 km dalej, niespełna. Tutaj mamy parking. Stąd startują wyprawy w kierunku Morskiego Oka. Jeden z bardziej popularnych szlaków turystycznych, jeżeli nie najbardziej. Jest 17 po 4, także dobry czas. Liczbę osób idących
Na górę można policzyć na palcach jednej ręki. Jak widać, wszyscy albo schodzą, albo zjeżdżają. Mamy delikatny kryzysik. Zaczął padać deszcz. To wygląda na opady konwekcyjne, także za pół godziny do godziny może być już piękne niebo. Ale w górach jest to dość trudno określić, ponieważ pogoda zmienia się niesamowicie szybko. Wygląda na to, że pogoda doszła już do siebie. Jako tako. Zastanawia mnie natomiast jedna rzecz. Otóż jaka idea prowadzi tam przede mną na górę człowieka w gaciach, adidasach, małym plecakiem i reklamówką z Biedronki. Nie mam zielonego pojęcia, ale myślę, że znaleźliśmy wspólny język, bo chyba jesteśmy podobnie pojebani pod pewnymi względami. Patrzę po czapce, ci poznałem, wiesz? O, widzisz. A chłopak ma, Michał Pater jest. No i ja teraz właśnie znowu jadę na daleki wschód Rosji, Tak? ale przez Kazachstan, Chiny i Mongolię. Ja się nazywam Michał Pater. A ja jestem Marcin Pater. To jest. Chłopaki tutaj przyjechali w celach rekreacyjnych. No, Zgarnęli mnie furą po drodze. Oni należą do tych, którzy wiedzą, jak się tutaj dostać samochodem. No i to te właśnie piękne Tatry, które chciałem zobaczyć przed wyjazdem z ojczyzny. No co, no idziemy na piwo, pogadać trochę o życiu. A co będzie dalej? Nie mam zielonego pojęcia. Obiecałem sobie, że napiszę list do Marty, a potem będę kombinował. i pozdrowienia od wszystkich Mirków dla Michała. Jedyne suche miejsce w okolicy to jest właśnie stronisko. Mówią, że głupi to ma zawsze szczęście. Matka też mówi, że mam więcej szczęścia niż rozumu. Widząc nadmorskie oko, miałem ogromny dylemat, co dalej z całą zrobić. Ponieważ chciałem zobaczyć Tatry, no i zobaczyłem je. Dość warunki atmosferyczne są umiarkowanie sprzyjające. No i cóż, no. Chciałoby się powiedzieć, ile razy można wchodzić na rysy. I tak pokusiło mnie, żeby się nie kopnąć tam 6. raz z kolei. Ale chyba sobie zostawię, oszczędzę siły na kiedy indziej. Bo kimać tutaj wcale mi się nie uśmiecha. To jest zbyt pierwotny etap mojej wyprawy, żeby tak bardzo dawać sobie w dupę, bo naprawdę jeszcze zdążę to zrobić. Chłopaki podrzucili mnie na Słowację. Polska jest po drugiej stronie rzeczki, czyli tam. Muszę opracować plan działania na nadchodzący wieczór. Zapowiada się nocleg prepersa. Jechanie na stopa teraz to średni interes, bo raz pada, już nie leje, ale pada. Dwa, nawet jakbym gdzieś tam ujechał, to też musiałbym kombinować za kimą. Spanie w mokrym lesie? Bardzo nieprzyjemna rzecz. Tutaj mogę przecież też się kimnąć, mogę napisać listy, mogę zadzwonić do swoich i korzystając z tego, że jeszcze łapię polską sieć. I mam niestety jeden tarapat na głowie. Tym tarapatem jest mój paluch, który goi się od pewnego czasu, bo uszkodziłem sobie pazura i muszę regularnie robić opatrunki, stąd przed wyjazdem musiałem wziąć zapas bandaży i innych środków opatrunkowych. Niestety tego odpuścić sobie nie mogę, także przy pomocy tych środków muszę odkazić palucha i zmienić sobie opatrunek. No i z takim paluchem fatyguję się dalej. Jak widać, ja już jestem przygotowany. Brakuje mi jeszcze noża pod ręką. Oczywiście latera na łbie. Witamy kolejny piękny poranek podróży. Dzień 6. Noc była znośna. Całkiem ciepła. Już nie pada. Ale co najciekawsze w tym wszystkim, przede mną jakieś 3, może 4 miesiące wstawania bez budzika. Rzecz fantastyczna. Zawijam mażur, zadzieram kiesę i lecę. Ostatni etap porannych przygotowań do wyjazdu, czyli mycie zębów, bo zęby ma się tylko jedne i zebranie zapasów wody. W sumie 2,5 litra na cały dzień powinno śmiało wystarczyć. Takie multivitaminy i to jest bardzo dobra rzecz. Ja wcześniej z tym nie bardzo podróżowałem,
wolają zbierać jagody na przykład i mieszać je z wodą. Picie dużej ilości wody, co wiąże się na przykład właśnie z tego typu podróżowaniem i ze zmęczeniem, powoduje, że w momencie, kiedy ją uzupełniamy, jest to sama czysta woda, to organizm się wypłukuje. Dlatego dobrze jest wziąć sobie jakieś takie multivitaminy, czy jakiekolwiek inne pierdoły, które można rozpuścić w tej wodzie, żeby ta woda nie była po prostu taka sama, czysta, bez niczego. I to podobno pomaga. Po drugiej stronie mostu jest Polska, ja jestem na Słowacji. Czeka mnie jeszcze wyprawa na drugi brzeg, po to, żeby po raz ostatni pożegnać się z ojczyzną, wykonać parę telefonów i stamtąd będę dalej stopą w stronę Słowacji. Chłopaki nie jadą w kierunku Słowacji, ale przyszli się przywitać, bardzo miło z ich strony. Liczymy na to, że ruch transgraniczny w końcu ruszy. Bo... Dużo nie widziałem, próbowałem się góry, ale to ci mogę dać. Dzięki. No bogato, kolejne dwa dni życia. Przed rokiem ruszałem do ruskich z 2 konserwami i 200 stówami. Spowodowała, że chłopaki się zatrzymali na drodze i zapytali, czy chcę konserwę. Chciałoby się rzec, żegnaj ojczyzno, nie będę całował ziemi jak papież, no chyba, że wrócę, to wtedy rzeczywiście można będzie. Idę już na słowacką stronę, opuszczam Rzeczpospolitą. Tym, co najbardziej mnie teraz, w tym momencie dotyka, jest ogrom całego przedsięwzięcia. Mam taką małą deprechę, ale to jest normalne, bo człowiek wyjeżdża, żegna się ze swoimi, jedzie podróżować, szlajać się, zwiedzać, odkrywać. To minie, to z czasem minie. Nasi słowiańscy sąsiedzi, Rosjanie. Samochód na blach 38 regionu. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem miasto Orzeł. Nie pytam ich o podwózkę, dlatego, bo chcę jeszcze chwilę pobajerzyć przez telefon, więc jak się zatrzymają, to się zatrzymają. Jak nie staną, no to nie. Dzień dobry, byle na południe. To jest Poprad. Z obwodnicy Popradu będę leciał dalej na Koszyce, a z Koszyc przedostanę się na Węgry. To jest chyba jeden z najbardziej podobnych języków do naszego. Także ze Słowakami da się dogadać po polsku, a oni mówią po słowacku. Podobnie jest z Białorusinami, nieco gorzej na Ukrainie, chociaż na zachodzie Ukrainy to jest tak łatwiej, bo tam na wschodzie to już mówią coraz bardziej po rosyjsku. Mała mieścina na wschodzie Słowacji, Leskowic czy jakoś tak. Jestem niedaleko naszej granicy, stosunkowo niedaleko. I więc moja koszulka może mi pomóc w naganianiu kierowców. Biorąc pod uwagę to, jak jestem obczajany przez lokalną ekipę stąd, o i z tamtej strony też, po raz kolejny skłaniam się ku stwierdzeniu, że cygan to jednak zawód. Tutaj na zachodzie jest tak, że trzeba się porozsługiwać karteczkami, ponieważ odległości między miastami są nieduże. Jest wiele różnych kombinacji i lawiracji w podróżowaniu. Ale jak pojadę na wschód, to zostanie mi już tylko kciuk. Słowacja jest na eksport cyganów. Jest dużo, kto ich nie chce. Za to Europejska Unia dała pieniądze za dużo, żeby zostali tutaj na Słowacji. Unia dała pieniądze, żebyśmy im budowali mieszkania. Się budują mieszkania, oni za 2-3 lata mieszkania rozbiją i dają nowe. Są tacy, które normalnie robią? Są i tacy normalnie. Ja mam też przyjaciół takich normalnych, ale jest za dużo takich, co nie kochają robić. Aha. Ale to większość pracuje, czy większość nie chce robić? Większość nie chce robić. Na Słowacji do euro jaki jest stosunek? Do euro, do monety, pieniądza? No euro to jest tak, że nas też dobre podziubali z euro. Gdyśmy mali koronę, to było trochę więcej. Jak przyszło euro, to wszystko ceny do góry. To teraz kosztuje tak jak... Ile chleb? Jak w Rakusku, jak w Niemiecku. Chleb kosztuje tak do 1 euro. Odnoszenie narodu do euro to nie bardzo? Tak już zwykle. Słowak zwyknie na wszystko. Słowak jest taki. Tutaj z policją jest trochę jak u nas, czyli że
na Słowacji rzeczywiście od cholery, od groma idzie tych radiowozów. I chłopaki też jakieś normy wyrabiają, nie? Policjanty. Tak. Oni No. muszą presnie wybrać tyle, a tyle pieniądz. Normalnie moglibyśmy sobie jakąś taką unię ze Słowacją zawrzeć. No bo widzę, że mamy tyle wspólnego. To co do rządzących też się zgadzamy, nie? Że złodzieje. Policja nie jest do pomachania ludzi, ale do buzeracji, do szykanowania. 100 zł w dowodzie rejestracyjnym i lecimy. Korupcja. Słowacy to nie znają tak predać. Nie mają takiego obchodnego ducha jak mają Polacy. Polak to sprzeda wszystko. Aha. Słowacy nie znają sprzedać. Samego seba nie znają sprzedać, żeby mogli. Rozumiem, jak to sprzedać. Robisz biznes. No rzeczywiście, bo przecież w Zakopanym to od groma jest ludzi, od cholery, nie? A tutaj po tych mieścinach górskich na Słowacji to bez szoku. Słowacy chodzą na zakupy do Zakopanego i do Nowego Targu. No tak, bo tam złotówki i taniej. Tak. Masło połowę z tego co na Słowacji. Tak. Ja też chodzę do Polski na zakupy, na masło, na mleko. Ceny poszli do góry i płaty i pieniądze, to co dostaniesz za robotę. A tak około, tak mniej więcej to ile poszły do góry procenty? No ja myślę, że tak 20 na pewno. No niestety z ryżem to do szaleństwa nie ma. Trzeba będzie kupić mąkę. Słowak podrzucił mnie na wylot z mieściny Presów obok Tesco. Więc pomyślałem sobie, że to może dobra okazja, żeby sprawdzić, jak się ma do rzeczywistości, o czym mówi, czyli ceny artykułów spożywczych. Drożej, nieco drożej. Na niektórych rzeczach jest dużo drożej. Ale ponieważ, jak wiemy, na podwyżce cen produktów żywieniowych cierpią ci najubożsi, to rzeczywiście można by posunąć się do wysnucia takiej tezy, że no euro Słowacji nie sprzyja. 2 lata nazad był we Władywostoku za 100 zł i nazad. 2 strony. Ale co z jedno? No trudno powiedzieć, no. Jak na zachodzie był, to szukał w lesie, ale im dalej na wschód, tym naród bardziej gościnny. No to na wschodzie to w lesie bardzo nie jał w lesie. Jak śpisz? No, karimata, śpiwór, jest blandeka plastikowa, maleńka blandeka, to wszystko. No, jest dobrze. Ty byłeś zima? Nie, tam ciepło, tam normalnie. Tam cieplej jak tutaj. Tak, Latem. ciepłej? Tak. Nie. Tam 30 stopni za dnia. A nocy? W nocy, no mniej. Nula, nie? Miasto Koszyce. Idę o zakład, że to nasi. Się śmieją. Siema. Ekipa 3-osobowa z ogromnym mandżurem. Zostawili się na wjeździe. No to jest jakiś pomysł. Ja cały czas wierzę w to, że uda mi się znaleźć jakieś sprytniejsze rozwiązanie i szybciej się stąd wydostać. Niestety urokiem podróżowania po Europie, a zwłaszcza gdzieś tam po jakichś Niemczech czy Francji, jest to, że jak momentami człowieka gdzieś wyrzucą, to się musi nakombinować, żeby wrócić na trasę albo do jakiegoś miejsca, gdzie się racjonalnie łapać okazję. Jestem daleko od centrum miasta, na jego północy. Dowiedziałem się, że za 1 euro można przejechać 14 km autobusem. To dużo. Autobus jest za 40 minut. Mówiłem chłopakom, że mieli złą miejscówę, nie posłuchali. Więc teraz łapię stopa w kierunku Węgier przez 40 minut. Jeżeli nic nie przyjedzie, za 1 euro lecę na drugi koniec Koszyc. Nasi rodacy z Krakowa dołączyli do wyprawy. Aktualnie prowadzimy wspólne przedsięwzięcie, podwójkami jedziemy. Autobus jedzie w cholerę długo i nie wiadomo do końca w jakim kierunku. Zastanawiamy się, czy nie przejechaliśmy przejeżdżazdu. Miejmy nadzieję, że jest. Bo
to już normalnie pola za nami są, robią się, jakieś pociągi jeżdżą. Normalnie, tylko jakiś PKS jest. Za 1 euro. Mamy wysiąść na US Steel, będzie pisała walcownia. Potem iść 300 metrów prosto, na dół jakimiś dziwnymi rzeczami i idziemy tam tędy i potem w prawo to już jest droga na Misko Express. Zapomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy z dzieciństwa lat 90. Rozdzielamy się. Oni zostają, my idziemy. Więc jesteśmy już w 2 ekipach. 4 ludzi, 2 gitary. A więc jesteśmy sprytniejsi od nich, bo napisaliśmy sobie, że chcemy przejechać. Więc ktoś mówi, nie panie, tutaj, a 3 km. No w sumie. A, pojadę na drobie. Ekipa coś złapała. No dobra, no to chyba nas wyprzedzili. Ale luz, zaraz będziemy ich gonić. Dajesz! To się nazywa synchroniczne łapanie stopa. Dzień dobry. My z Polski. Rozumiem. Jedziemy na południe. Potrzebujemy się dostać na No drogę. do drogi w kierunku Madziarów. Madziarów. No. Rozumiem. No nie mów, że jadą dalej niż my. Okej, to się nazywa wyjście z kryzysu. To właśnie wyprawiamy. Tą kartkę już chyba można śmiało zniszczyć. Jesteśmy... Landziary? Landziarosza, da? Magyar. My! My. Jaj, lengyelbe. Da! Miskolc. Miskolc? Oda mentek? My. Mi lesz ott? Milyen rendezvény? Vagy minek mentek Miskolcra? Dobra, tak to właśnie jest, bo jak się porusza po Węgrzech, to problem polega na tym, że Jest problem językowy. tak, bo oni nic nie rozumieją w żadnym ludzkim języku, a ja po ich niemu też nic, ale już Ale my ustaliliśmy, sobie damy radę. Tak to właśnie wygląda. Czasami działa jeszcze niemiecki, czasami działa angielski, ale w momencie, kiedy nic nie działa, to są jeszcze ręce. Więc będziemy operowali rękoma i mapą. Spasiba jest. Tak, czyli spasiba to jest słowo rozumiane tutaj. Dziękuję, tak. Dziękuję. Köszönöm, magyarul. Spasiba. A, jeszcze tam Ege Szegedre. Ega To Szegedre. tak się pije wódkę. Ega Szegedre? W momencie przekroczyliśmy granicę słowacko-węgierską. Jedziemy na Madziary. Ciekawe, dokąd ekipa dojechała. O, kto to? Nasi. Lecimy dalej czy czekamy? Zostajemy. Nie no, lecimy dalej. Tylko trzeba im jakoś to oznakomić. Da, kolegi. Kolegi nasi. Nem férnek be. Siema. Siema! I tak, bez znajomości języka kopsnęliśmy się kilkadziesiąt kilometrów. Bardzo popularny patent stosowany przeze mnie w podróży. No co, no idę sobie, jakieś pole jest. Dobra, to ja sobie coś zerwę. To ja sobie to musę w rękach, to ja sobie tutaj zjem. Idę sobie dalej, łapię sobie stopa, też sobie zerwę. Tam sobie jakieś drzewko rośnie, też sobie zerwę i tak się kicha napycha. Sugeruję zostać na rozstaju, wiesz, bo jest miejscówka, dobra? A nie chciałbym podpadać służbom. Natomiast jedna ważna rzecz. Za 2, maksymalnie 3 godziny trzeba będzie rozglądać się za Kimą. My do tego Miskolc dojedziemy, ale w sytuacji takiej jak ta, gdyby trzeba szukać Kimy, to już widzimy, że tam gdzieś jest dolina. W dolinie powinno coś płynąć, jakaś rzeka. Jest więcej zieleni. Więc gdyby teraz była nie 16, a 19 albo 20, to ja już się nie zastanawiał, tylko szedł do wioski, potem w górę rzeki i obozował gdzieś tam. Pomyśleć, że pierwsza ekipa ma w swoim zespole blondynę, a jednak nam idzie lepiej. A ja jeszcze nie powiedziałem o tym, że czasami jest tak, że coś się psuje, trzeba to teraz naprawiać. No akurat na przykładzie mojego kija, który się rozluźnił. Prowizorka może i domowej roboty, ale działa
dużo lepiej niż ta chińszczyzna. Zresztą widać, że tutaj niektórzy mają problem z kijem. No ale spoko. Trzeba sobie jakoś radzić. Uprzejmy Węgier nawet nie zdaje sobie sprawy, jaki tarapas zdjął nas z głowy, wywalając nas tutaj przy zjeździe na Budapeszt. Kolejny element autostopowej szkoły przetrwania, czyli zdobywanie papieru. Standardowa sprawa, czyli podejście do CPN-u i załatwienie tego. Słowo karton jest na tyle uniwersalne i autostop, że możemy bez większego problemu się nim posługiwać. Dostaliśmy karton, niestety na tym szelu niczego więcej nie było. Bieda w państwie. Ale pomimo tego, że mamy tu jakieś banty, to jeżeli to umiejętnie rozetniemy, to otrzymamy całkiem sporą powierzchnię użytkową. I będziemy robili coś, co ogólnie w wielu krajach na zachodzie by nie przeszło, ale ponieważ jesteśmy już chyba na Bałkanach prawie, to tutaj policja jest taka bardziej wyrozumiała statystycznie. Więc idziemy na dolot do autobahnu, żeby kierować się na Debrecen. Mieścina Debrecen. Udało nam się przełamać kryzys i ruszyć na południe. Niestety nasi przyjaciele przejechali rzekę Tisę i lokalną mieścinę, gdzie zasugerowałem, aby zorganizować obozowisko. Tak więc prawdopodobnie czeka nas nieprzyjemna noc w mieście. Dobra, wbijam. English, Deutsch, Ruski? Bisschen Deutsch. Ein bisschen Deutsch? Bisschen. Okay. Wir fahren. Teraz sobie skręcę nadgarstek. Madziar nas podjął nagle, skręcając bardzo zwinnie tutaj, w naszą stronę i powiedział, że nas weźmie, tylko musi wiedzieć gdzie. Co nieco władał niemieckim, więc udało nam się ustalić, że koło ratuszu żółty kościół to jest tu. To co było przed chwilą to był błyskawiczny desant na światłach. Wracamy do przewodnika Propersa, czyli jesteś w mieście, przed snem zatroszcz się o zasoby wody i o bezpieczne miejsce do spania. Nie mam pojęcia jeszcze jak, bo jesteśmy w obcym mieście, w obcym kraju, no ale musimy sobie dać radę, bo jesteśmy Propersami. Co tu się wyprawia? Hola, hola. Co to za jedzenie pod kościołem? Proszę bardzo. Idziemy do jakiejś knajpy, a potem będziemy kombinować co dalej. Pijemy piwo w samochodzie. Nie wiem jak to tak wygląda. Autostop. Tak, i wyjaśniła się zagadka tego, dlaczego Ania tak bardzo cisnęła do tego Debrecen. Będziemy mieli nocleg nad jakimś jeziorkiem, gdzie nas podwiezie jej znajoma z tej wiochy. Jesteśmy Złapałam na Wi-Fi na autostop. Inna szerokość geograficzna, z tego co patrzę i czuję. Tutaj ludzie też lokują Araba. Trzeba stąd uciekać, bo nam jeszcze wejdą jęzory do dupy i się pozbędziemy ostatnich kopiejek. O, to wezmę swoją butelkę, którą mi cieć zabrał. Jeszcze jest mój bidon, żeby na pustyni w Kazachstanie nie zginął albo coś. Zostaliśmy przechwyceni przez autochtonkę, która ulokuje nas gdzieś nad jeziorami. Aktualnie zbliżamy do samochodu. A reszta Majdanu na tył. Ja rozumiem, że pojazd jest zarejestrowany na 5 osób, ale chyba niekoniecznie na 5 osób z takim ekwipunkiem. Mam nadzieję, że ten kij jakoś już leży jako tak. Ułożył mi się w tył. Tak? To dobrze. Wiesz, że ta ręka tu gdzieś tam wędruje na dupę, to jest za telefonem, no nie do ten. No ja myślę, bo wiesz, kolejny producent samochodowy może pochwalić się dużą pojemnością samochodu wbrew pozorom. Tak. Suzuki Swift, lokowanie produktu na nagraniu. Tej miejscowej nie widać, ale właśnie wjeżdżamy do lasu. W ogóle droga się już skończyła, to już nawet nie jest shooter, tylko to jest... It's in the wrong way. I don't know. Is it? Jest... Stop here. Where we are? I don't know where we are. Co masz za latarkę w ogóle? To jakiś olej. No, jaki?
Kumpel mi załatwił. Spokój tak. No, akumulator ma dużo, ale w sumie dzięki temu jest git. O tym jak urządziliśmy sobie obozowisko jeszcze opowiemy. Póki co szukamy sobie miejsca pod Kymę i obozowanie. Teraz tu, teraz tam, para pieści nas do snu. Nie ma czasu na spacery, moja mała. A więc proszę odpuść mi, zostań dał te parę dni. Jutro znów powrócą zwykłe szare dni. Druga zwrotka. Przepływałem szereg lat, skurczył mi się wielki świat. W każdym porcie gdzieś dziewczyna pozostała. Może przyjdą takie dni, że pokocham którąś z nich. Lecz na razie znikam w drodze skoro śni. Teraz tu, teraz tam, fala pieści nas do snu. Choć tęsknota za miłością pozostała. Proza podróżniczego życia, czyli wzloty i upadki. Patrzcie, jaki jest ładnie Piotrek zapakowany. Autostrady. I on w ogóle on jest taki... Jest! Masz? Jestem bohaterem.